Cześć, wracamy dzisiaj do mojej torby z zakupami, jakie zrobiłem podczas swojej bytności w sklepie Nikona. To jest słynna torba z zakupami. Zostały tutaj jeszcze dwie rzeczy w tej torbie. Zaraz je wyjmujemy. Obie te rzeczy mają związek z zasilaniem Nikona. Czy to Nikona Z6 III, czy Nikona ZR. I cóż my tutaj mamy? Mamy dwa pudełeczka. Jedno pudełeczko to jest Nikon EP5B, czyli krótko mówiąc adapter, który umożliwia podłączenie zewnętrznego zasilacza do Nikona Z6 III zamiast baterii, zamiast tego akumulatora, który wkładamy do komory akumulatora. To jest taki coś, co wygląda jak właśnie akumulator. O, tutaj widzimy, wypakujemy to sobie. Taka rzecz, która wchodzi nam do komory akumulatora zamiast akumulatora. Końcówka. No i tutaj właśnie z tą końcówką wiąże się drugi zakup, to znaczy do czegoś to trzeba podłączyć. W związku z tym Nikon nam daje możliwość zakupu czegoś takiego. To jest z kolei Nikon EH5D, czyli krótko mówiąc zasilacz sieciowy. Po prostu zwykły zasilacz sieciowy, ale bardzo niezwykły i przez to właśnie dosyć kosztowny, dlatego że teoretycznie daje on po prostu tutaj napięcie, zobaczmy, 9 V, 4,5 A, czyli zwykły zasilacz. Natomiast dlaczego jest taki kosztowny i taki niezwykły? No bo oczywiście Nikon w tym konektorze, który wkładamy zamiast akumulatora do komory akumulatora, dał niestandardowy konektor. I teraz, żeby to coś zasilać czymkolwiek, no to trzeba mieć taki konektor, jak jest tutaj. Wetknąć jedno w drugie i można już sobie zasilić. Problem polega na tym, że to jest tylko zasilacz sieciowy. Tutaj nie ma możliwości podłączenia do jakiegoś, nie wiem, akumulatora czy czegoś takiego. Jak popatrzyłem na ten konektor, no to widać, że tutaj mamy 4 styki. Czyli nie tylko plus minus 9, to znaczy 0 i plus 9 V, ale mamy tu jeszcze jakieś dodatkowe styki, które przesyłają prawdopodobnie informacje o tym, co podłączyliśmy, więc jak podłączymy tutaj inny zasilacz, no to ten konektor odmówi nam współpracy. Także dosyć ciekawa rzecz, ale nie do końca dopracowana. No, Nikon mógłby w końcu zauważyć, że są na rynku baterie, akumulatory, tak jak na przykład akumulatory firmy SmallRig chociażby, gdzie mamy możliwość podłączenia czegokolwiek przez złącze USB-C albo DTAP. No tutaj niestety własne złącze Nikona psuje robotę, no bo ten konektor jest, nadaje się do użycia tylko z tym właśnie zasilaczem Nikona i z niczym więcej. Więc jeżeli mówimy o zasilaniu takim, powiedzmy, w oderwaniu od gniazdka sieciowego, no bo jeżeli stoi kamera na statywie w studio i chodzi nam tylko o to, żeby mieć długi czas nagrywania bez wymiany akumulatora, no to wystarczy w zupełności. Podłączamy jednym końcem do gniazdka, drugim do kamery i lecimy. Ale jak chcemy gdzieś wyjść na zewnątrz, no to już do gniazdka się nie podłączymy. W związku z tym musiałem niestety dokonać zakupu innego akcesorium nie produkowanego przez Nikona, tylko przez inną zewnętrzną firmę. I tutaj mamy kolejny zakup, niestety już nie od Nikona, to jest produkt firmy Neewer. Też jest to sposób na zasilanie Nikona Z6 III, Nikona ZR. Od oryginalnego produktu Nikona różni się tym, że tutaj mamy złącze DTAP. Nie jakieś własne złącze do zasilacza swojego własnego, tylko standardowe złącze DTAP. Więc jak mamy na przykład akumulator, który ma takie złącze, możemy się tym do takiego akumulatora podłączyć. I wszystko byłoby fajnie, natomiast zastanawiająca jest jedna rzecz. Otóż jak czytamy dokumentację Nikona Z6 III, to tam jest wyraźnie napisane, że taki zasilacz Nikona
pasuje do tego właśnie modelu Z6 III. Model Z6 III ma dokładnie taki sam akumulator jak Nikon ZR. Ale w dokumentacji Nikona ZR nie ma ani słowa o użyciu tego konektora. I powód, dla którego w dokumentacji Nikona ZR nie ma ani słowa o użyciu takiego właśnie konektora, jest śmieszny. Jest naprawdę śmieszny. Otóż tutaj jest rzeczony Nikon ZR. Zajrzyjmy mu od spodu. Mamy tutaj klapkę, pod którą kryje się akumulator. Wyjmujemy akumulator, wkładamy konektor, na przykład ten oryginalny konektor Nikona. Wchodzi. I sprawdziłem, działa. Tak, można zasilać. Jest tylko jeden drobny problemik. Otóż po włożeniu tego konektora nie ma jak zamknąć komory baterii. Dlaczego? No bo chłopaki od Nikona zapomnieli zrobić dziurkę w tych drzwiczkach. To jest po prostu jakaś katastrofa totalna, no bo w Nikonie Z6 III wkładamy dokładnie ten sam konektor i w drzwiczkach komory baterii jest miejsce na kabelek. Można kabelek wyłożyć, na zewnątrz można komorę baterii zamknąć. W przypadku Nikona ZR po prostu nam się dynda klapka. Jak jestem w studio i kamera stoi umocowana na statywie, w studio raczej nie ma wody, nie ma kurzu, pyłu i podobnych rzeczy, no to mogę tą klapkę po prostu wyjąć. Ona pod kątem 45 stopni wychodzi ze swoich zawias. Jest to trochę ryzykowne, bo jak ktoś za mocno pociągnie nie w tą stronę, co trzeba, to można urwać zaczepy. A jak się okazuje, przeszukałem internet i oczywiście takiej klapki, zamiennika czy części zapasowej w postaci takiej klapki nie można nigdzie dostać. Więc jak taka klapka się urwie, no to można tylko odesłać Nikona ZR do serwisu, który to za ciężkie pieniądze taką klapkę nam wymieni. Jak to jest możliwe, że w tej klapce nie ma otworu na kabelek? Nie rozumiem. To jest po prostu jakaś straszna skucha ze strony Nikona. Bo niezależnie od tego, czy użyję tego kabelka, tego konektora oryginalnego Nikona, czy użyję tego zewnętrznego, no chciałbym mieć możliwość wykorzystania takiego zasilania zewnętrznego. Dlaczego? Dlatego, że o tym już mówiłem, omawiając Nikona ZR. Nikon ZR ma tylko jedno gniazdo USB-C. Tak, przez to gniazdo USB-C można Nikona ZR zasilać, ale jak chcę podłączyć ten grip do zdalnego sterowania nikonowski, ten grip potrzebuje portu USB-C. Jak podłączę grip, nie podłączę zewnętrznego zasilania. Jak podłączę zewnętrzne zasilanie, nie podłączę gripu. No i teraz jak nagrywam jakiś dłuższy materiał w warunkach powiedzmy bezpiecznych, no to mam włożony konektor. Oczywiście jak jestem w studio, no to ten nikonowski podłączam sobie do zasilania, do gniazdka sieciowego i mam zasilanie. Jak jestem gdzieś indziej, gdzie nie mam gniazdka sieciowego, no to biorę ten konektor obcy, nazwijmy to w cudzysłowie. No ale z tą dyndającą klapką to jest tak, że ja ją prędzej czy później muszę wyrwać. No więc jak warunki pozwalają, to ją wyjmuję. Jak warunki nie pozwalają, no to Nikon ZR idzie w odstawkę. No przecież nie mam go jak zasilać po podłączeniu sterującego gripu. Także ten mój zakup wymaga jeszcze dopracowania, bo zastanawiam się nad tym, co zrobić, żeby móc komorę baterii Nikona ZR zamknąć, pomimo tego, że zamontuję właśnie taki konektor. Chciałem dokupić drugą taką klapkę komory baterii i po prostu wyciąć sobie dziurę w tej klapce, no ale okazuje się, tak jak mówiłem, przeszukałem cały internet, takiej klapki nie ma. Jeszcze nikt nie zauważył, że jest potrzebna, więc żaden producent zewnętrzny tego nie produkuje. Nikon też nie oferuje takiej klapki w postaci części zamiennych, no więc jest pewnego rodzaju pad. I to jest moim zdaniem powód, dla którego w dokumentacji Nikona ZR no, nie ma ani słowa na temat użycia zewnętrznego zasilania innego niż przez port USB-C. Pomimo tego, że te dwa konektory działają, sprawdziłem, można ich spokojnie używać, a Nikon ZR na nich działa. Tylko nie zamyka mu się klapka od komory baterii. A co gorsze, ta klapka od komory baterii ukrywa pod sobą nie tylko akumulator,
ale ukrywa pod sobą również karty pamięci. Czyli mamy tutaj na wierzchu elektronikę bardzo wrażliwą na kurz, na zanieczyszczenia, na wilgoć, na jakieś zachlapania. Więc ta klapka zdecydowanie powinna być zamknięta i uszczelniona. Ale jak włożymy konektor zasilania, nie zamkniemy klapki. Tym optymistycznym akcentem chciałbym stwierdzić, że ta klapka to był pretekst, ponieważ mamy święta Bożego Narodzenia. To życzę wszystkim tym, którzy obchodzą święta Bożego Narodzenia, udanych świąt i przy okazji pomyślnego Nowego Roku. Natomiast tym, którzy nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia, życzę fajnie spędzonego, wolnego czasu, który wpadł tak przy okazji. No a tym, którzy niestety nie mają wolnego tego dnia, tylko muszą pracować, cóż, ktoś musi pracować, żeby ktoś inny mógł się byczyć. Taka prawda. Dzięki, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.